Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji na frontach w Ukrainie, bo tam doszło do pewnych zmian. Ukraińcy przeszli do pewnej niewielkiej, ale jednak ofensywy. Zapowiadają, proponują Rosji wymianę ziemia za ziemię. Dużo się dzieje. W związku z tym postanowiłem wrócić do generała Waldemara Skrzypczaka, który zgodził się dziś z nami porozmawiać. Za chwilę się z nim połączę, ale najpierw jak zawsze bardzo podziękuję Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. To jest bardzo ważne. Dziękuję patronom. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Możecie to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Zachęcam. A teraz zachęcam do posłuchania rozmowy z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Dzień dobry panie generale, Waldemar Skrzypczak, generał, jak wielokrotny gość Układu Otwartego. Dzień dobry. Panie Igorze, dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry. Panie generale, co się generalnie dzieje? Nie rozmawialiśmy, bo się niewiele w ostatnim czasie, bo się niewiele działo. Coś się zaczęło dziać. Ukraińcy w Kursku nie tylko trzymają się nieźle, ale tam mają jakieś pewne niewielkie chyba, a może wielkie sukcesy. Proszę opowiedzieć, jak to wygląda. W skali strategicznej sytuacja nie uległa zmianie. Rosjanie mają inicjatywę strategiczną, bo przewagę strategiczną mają. W skali operacyjnej sytuacja też radykalnym zmianom nie uległa. Rosjanie kontynuują swoje operacje z dużo mniejszym wysiłkiem i do tej pory to prowadzili. Ale powiem za chwilę dlaczego według mnie. Natomiast jeżeli chodzi o operację kurską, którą Ukraińcy prowadzą, są to kontrataki, bym powiedział, o charakterze lokalnym, które niewiele wnoszą, jeżeli chodzi o położenie, czy zmianę położenia stron. Inicjatywa tam Rosjanie nie mają, Ukraińcy też jej nie mają. To są takie wzajemne kontrataki, które w zasadzie nie zmieniają położenia stron w obwodzie kurskim. Na kierunku Donbasu oczywiście Rosjanie dalej szturmują w kierunku na Pokrowsk, ale tam też nie ma znaczących zmian. To wynika z tego, że obie strony przygotowują się do tego, co nastąpić może niebawem. I teraz, co może nastąpić? Otóż moim zdaniem obie strony czekają na prawdopodobny czy wstępny termin, kiedy będą musiały siąść do stołu i do rozmów między sobą. Obie strony będą chciały, a głównie Rosjanie, przed rozpoczęciem rozmów wykonać takie operacje, które dadzą im w wyniku powodzenia tych operacji atut do dyskusji przy stole. I Rosjanie wychodzą z założenia, moim zdaniem, że im będzie większa ich siła uderzenia, tym będą mieli więcej do powiedzenia przy stole negocjacyjnym. A zatem Rosjanie w tej chwili, po pierwsze, przygrupowują się do tego uderzenia, gromadzą siły, gromadzą zapasy, ściągają nowe jednostki na front i będą uderzali prawdopodobnie na kilku kierunkach jednocześnie, być może i na kierunku kurskim też. Ukraińcy świadomi tego, moim zdaniem, bo trudno nie mieć świadomości, że tak się może wydarzyć, również przygotują się do tej operacji. Pogłębiają obronę, rozbudowują pozycje obronne, ściągają wojska z głębi terytorium i w zasadzie w tej chwili wszystkie siły, jak to mówią, czy wszystkie ręce na pokład, to jest wykonanie Ukraińców. Ukraińcy wiedzą, że od tego, co się może wydarzyć przed rozpoczęciem rozmów, zależy przyszłość Ukrainy. I tak w tych kategoriach to widzę. Natomiast, panie redaktorze, moim zdaniem próba targowania się Zełenskiego, oddamy wam Kursk za część Ukrainy, jest nie do przyjęcia dla Putina i on takich warunków w ogóle nie przyjmie. I moim zdaniem tu powinna być walka o jedno, o wstrzymanie działań zbrojnych. I to powinno być misją wszystkich łącznie z prezydentem Trumpem. Jak najszybciej wstrzymać działania zbrojne na froncie, doprowadzić do rozdzielenia wojsk, a dopiero potem przystąpić do rozmów. Bo moim zdaniem
prowadzenie działań i prowadzenie rozmów to nie zakończy się sukcesem i to będzie dalej kontynuacja operacji wojskowych. A zatem moim zdaniem jesteśmy w przededniu wielkich wydarzeń na froncie, ale czekamy teraz to cały świat czeka z uwagą na to, co się wydarzy w rozmowach między Trumpem, Putinem, prezydentem Xi, prezydentem Chin w tym zakresie i kto jeszcze do tego stołu usiądzie jako ten, który być może da wojska, które wejdą w strefę rozdzielenia wojsk, na przykład Hindusi. Ale jeszcze chciałem pana namówić, żebyśmy chwilę jeszcze porozmawiali o tym, co dzieje się na samym froncie. Czy te taktyczne ataki ukraińskie to jest pańskim zdaniem początek jakiegoś większego trendu? Czy to są tylko takie, właśnie co to jest? Jaki cel mają takie pojedyncze taktyczne ataki ukraińskie? Znaczy moim zdaniem wszystkie mają wymiar propagandowy, bo one sukcesów terenowych wielkich nie mają. Przesunięcie o parę set metrów czy kilometra nie stanowi żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek kurski, bym się raczej obawiał tego, co Rosjanie będą próbowali zrobić, czyli odciąć od zachodu i od wschodu z granicy z rosyjsko-ukraińskiej wojska, które znajdą się nagle w okrążeniu, wojska ukraińskie. I tego bym się bardziej obawiał i raczej bym na miejscu Rosjan skłaniał się ku uderzeniu skrzydłowemu na wojska ukraińskie, które są w tym wodzie kurskim. Te kontrataki zarówno na kierunku Donbasu, jak i na kierunku kurskim, one nie wnoszą nic do zmiany położenia w sytuacji operacyjnej. One bardziej mają wymiar propagandowy, jak również mają wymiar propagandowy te straty, które są publikowane przez różne media, jakie ponoszą Rosjanie. Straty są bardzo duże po obu stronach. Rosjanie wyciągnęli wnioski z tej wojny i moim zdaniem Rosjanie w tej chwili w dużej części panują nad tym, co się dzieje na polu walki w bezpośredniej styczności na froncie. Natomiast na pewno wielkim atutem jest to, co robią Ukraińcy, jeżeli chodzi o uderzenia głębokie, które wykonują w głębi terytorium Rosji systemami uderzeniowymi, które są konstrukcji ukraińskiej. I to jest to, co bardzo, bardzo moim zdaniem podnosi morale armii ukraińskiej. I powiem panie redaktorze, że wielu ekspertów w tej chwili bardzo źle mówi o armii ukraińskiej, mówiąc, że w armii ukraińskiej jest tylko korupcja, że armia jest zdemoralizowana, jest dezercja. Nie zgadzam się z tym. Oczywiście są przypadki dezercji, ucieczki z frontu, tych, którzy uciekają przed poborem i tak dalej. Są to na pewno przypadki, które niektóre media wykorzystują, a głównie rosyjskie media. Ja bym na miejscu polskich ekspertów tego nie demonizował, bo nie wkomponowujmy się w propagandę rosyjską. Natomiast kłam temu, co mówią ci eksperci, zadaje to, co się dzieje na froncie, bo Ukraińcy front trzymają. Nie ma załamania się Ukraińców na froncie. Nie ma jakiegoś przełomu na froncie na korzyść Rosjan. A więc ja twierdzę, że Ukraińcy sobie na froncie jak mogą, tak radzą. Nie jest armia zdemoralizowana, która z frontu ucieka i się poddaje bez walki. Przestrzegam przed tym, aby nie siać takiej propagandy, bo jest to propaganda rosyjska. Powiedział pan o tym, że Rosjanie spowolnili swoje ataki, bo przygotowują się do jakiejś większej operacji. Czy ja dobrze rozumiem to, że to tak pan uważa, że to tak będzie, a to nie jest tak, że po prostu Rosjanie osłabli bardzo i nie są w stanie prowadzić większych ataków, no bo Ukraińcy ciągle skutecznie się bronią. Panie redaktorze, Rosjanie odtwarzają zdolności bojowe, tworzą nowe dywizje, pojawiają się na froncie nowe wojska. Twierdzę, że Rosjanie od przynajmniej 2 lat bardzo mocno mobilizowali i formowali nowe jednostki wojskowe, co pozwala im ten front uzupełniać nowymi dywizjami, nowymi brygadami. I moim zdaniem to, co się w tej chwili dzieje, to jest jakby cisza przed burzą, którą Rosjanie przygotowują w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, w kontekście przygotowania się do rozmów. Tu będzie walka o argumenty przy stole negocjacyjnym. I Rosjanie mają świadomość tego, że im większa siła będzie ich uderzenia, im będzie więcej wojsk rosyjskich dobrze przygotowanych na froncie, tym więcej atutów
Rosjanie dzięki temu zyskają. Tak jak powiedziałem, Ukraińcy mają taką świadomość, przygotowują się do tego, mam nadzieję, wierzę w to. A świadczy o tym między innymi to, że ściągają wojska z tyłów, ściągają żołnierzy z innych formacji o innym przeznaczeniu po to, żeby ten front uzupełniać, rozbudowują systemy obronne, fortyfikacyjne, także nie marnują Ukraińcy czasu. A gdzie pańskim zdaniem Rosjanie mogliby uderzyć? Gdzie jest taki słabszy punkt, czy też gdzie oni gromadzą te swoje wojska? Gdzie mogą zaatakować? O słabszych punktach bym nie mówił u Ukraińców, bo mówmy, że mają wszędzie dobre punkty i że są silni wszędzie. I tego im życzymy obaj. Natomiast Rosjanie uderzą na pewno w Charków, bo to był zawsze ich celem i będą szukali rozwiązania przez Kupiańsk. Oni szykują się do sforsowania rzeki Oskoł bez powodzenia po raz kolejny, moim zdaniem, bo ta rzeka tam rozlana na północy jest szeroko i w tej chwili, moim zdaniem, wiosną będzie szeroko rozlana i Rosjanie, jeżeli się podejmą próby sforsowania rzeki Oskoł, natkną się po drugiej stronie na silną obronę ukraińską, którą Ukraińcy już dawno rozbudowali, więc będą szukali Rosjanie rozwiązania, być może uderzą od północy. Obwód kurski chcą, charkowski. Mówię o Charkowie. Cały czas myślałem o Charkowie, mówiąc Kursk. To Charków, Kupiańsk, Charków, ten kierunek pokonania rzeki Oskoł, o której wielekrotnie mówiliśmy. To jest ta rzeka, którą pokonały wojska ukraińskie 11 września 2022 roku w ramach ofensywy ukraińskiej. To jest ten kierunek imański, prawdopodobnie będzie powtórzony na kierunku Imania. Będą chcieli pokonać Siewierski Doniec. No oczywiście będą uderzali na kierunku Kramatorska, dlatego że ten kierunek dla nich jest zasadniczym i obawiam się jeszcze może nie tyle próby sforsowania Dniepru, pójście na Odessę, choć Rosjanie bardzo, bardzo chcieliby odciąć Ukrainę od Morza Czarnego. Oni wiedzą, że jeżeli dotkną Ukrainę od Morza Czarnego, to mocno osłabią dzięki temu gospodarkę ukraińską. Natomiast raczej uważałbym, że będą dążyli do uderzenia w kierunku na Zaporoże, Dniepro, w tamtym kierunku skoncentrują swoje działania za kilka tygodni. Kiedy pan mówił o tym, że mogą zaatakować w kierunku Łymania, atakować Kramatorsk, to tak sobie taka refleksja mi przyszła do głowy. Przecież my mówimy o tych miastach, te nazwy wymieniamy, nie wiem, od 2 lat, tak? Ja byłem w tych 2 miastach, akurat w Łymaniu i Kramatorsku, i pamiętam, że w Łymaniu wtedy to było kilka kilometrów od linii frontu. No i cały czas jednak Rosjanie tych miast nie zdobyli, nie posunęli się tam. To pokazuje też, że te postępy rosyjskie są, owszem, one są, ale ciągle są bardzo, bardzo niewielkie. Przecież ten front stoi tak naprawdę. Tak? To są minimalne zmiany. To jednak albo rosyjska armia jest ciągle słaba, albo, tak jak pan powiedział, obrona ukraińska, często krytykowana przez wiele osób za stan, za to, że jest w gorszym stanie. No, na pewno jest gorszym niż była, no bo wielu ludzi zostało wybitych, ale jednak cały czas bardzo skutecznie się broni. Stawiałbym tutaj na dobrze przygotowaną obronę ukraińską na tych kierunkach. Ukraińcy w zasadzie na tym kierunku bronią się od 3 lat, prawie 3 lat, a zatem mają sprawdzoną tą obronę, mają systemy obronne sprawdzone, doskonale się w ten teren wkomponowali swoją obroną i to jest orzech, którego nie mogą zgryźć Rosjanie. To jest atut Ukraińców na tych kierunkach, które znamy, tak jak pan powiedział, od 3 lat praktycznie cały czas pojawiają się w informacjach naszych i medialnych te nazwy tych miast, tych kierunków, tych rzek, a zatem moim zdaniem Rosjanie kierunków nie mogą spodziewać sukcesów, ponieważ Ukraińcy te kierunki mają dobrze rozpoznane, dobrze przygotowane i Rosjanie tego orzechu na pewno nie zgryzą. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o stanie ukraińskiej armii. Jak tam dziś wygląda ze sprzętem, bo do niedawna ciągle się emocjonowaliśmy informacjami o kolejnych dostawach albo ich braku. Teraz znacznie mniej jest informacji na ten temat, no ale rozumiem, że skoro się bronią, no to mają czym się bronić, mają kim się bronić.
Znaczy, wydaje mi się, jestem przekonany, że dostawy amunicji i broni idą cały czas na Ukrainę. Proces szkolenia nowych formacji trwa cały czas. Także armia ukraińska się uzupełnia nieustannie. Duży wysiłek w tym jest udziałem też i Polski. Amerykanie jeszcze decyzjami Bidena, ten sprzęt, który Biden zdecydował, kiedy jeszcze piastował funkcję prezydenta, zdecydował o tej ostatniej transzy. Ten sprzęt cały czas idzie. Bo to nie jest tak, że ten strumień jest przerwany dlatego, że Trump został prezydentem. Nie. Jest Bidena decyzja jest realizowana i ten sprzęt płynie nieustannie i płynął będzie pewnie przez te 90 dni, które wyznacza cenzurę czasową na wsparcie i na decyzję, co dalej uzakreśloną przez Trumpa. Moim zdaniem armia ukraińska świadoma tego, co się może wydarzyć. Przygotowuje się do tej operacji obronnej, a świadczy o tym to, że w tej chwili szukają uzupełnienia osobowego, bo sprzęty, amunicje mają, ale nie mają siły ludzkiej, osobowej do tego, żeby uzupełnić jednostki wojskowe, które ponoszą straty na froncie. Stąd ściągają z kierunków nawet białoruskiego część wojska, żeby zasilić jednostki wojskowe, które są na froncie, które przygotowują się do tej obrony, głębokiej obrony, bo ta obrona musi być głęboką, sięgającą rzeki Dniepr, żeby nie dać się Rosjanom w tej bitwie ostatecznej pobić. W ostatnich dniach zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy udzielił wywiadu, w którym powiedział, że Ukraina ma jeszcze ogromne zasoby mobilizacyjne, że są one większe niż to, czego dziś potrzebuje. Czy pan się z tym zgadza? Czy Ukraina, no jeśli weźmie, bo też w ostatnich dniach zdaje się podjęte zostały jakieś decyzje dotyczące poboru wśród młodych ludzi, czy zachęt dla nich, tak? Czy pańskim zdaniem to jest po pierwsze dobra decyzja, czy to jest ten moment, kiedy Ukraina nie ma wyjścia, musi to zrobić i czy te zasoby rzeczywiście są jeszcze duże i Ukraina zdąży przygotować tych ludzi? Generalnie pamiętajmy o tym, że Ukraińcy przyjęli takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o pobór, że poniżej 25 roku życia nie wcielają do armii, a zatem mają potencjał mobilizacyjny, jeżeli chodzi o ludzi między 20 a 25 rokiem życia. To jest na pewno ogromny potencjał w Ukrainie, bo niżej bym, jeżeli chodzi o wiek, nie schodził, bo dzieci na front nie należy wysyłać. Myślę, że to miał na myśli człowiek prezydenta Zełenskiego, miał na myśli ludzi, którzy są w przedziale wiekowym między 20 a 25 lat. Natomiast nie są to ludzie, którzy są gotowi do tego, żeby stawić się od razu na froncie i być w okopach. Trzeba ich przygotować. Jeżeli mówię o zasobach mobilizacyjnych, to ja tutaj myślę o zasobach wyszkolonych, bo te, o których mówił, są niewyszkolone. A zatem trzeba, jeżeli teraz taka decyzja padła, to te zasoby potrzebują co najmniej pół roku na szkolenie. Myślę, że tego świadomość Kijów ma. Mhm. Mam pytanie od patrona, pana Tomka Wiczanowskiego, który prosił, żebym pana zapytał, w jaki sposób Stany Zjednoczone kontrolują eskalację wojny? Czy to jest to techniczna kontrola uzbrojenia, czy też za pomocą, czy też kontrola polityczna? Czy też jedno i drugie? Chyba jedno i drugie. Bardziej bym powiedział, zresztą miejmy tego świadomość, że Ukraina jest mocno obsadzona ludźmi wywiadu amerykańskiego, którzy monitorują to, co się dzieje w Kijowie na różnych poziomach decydowania. Są również przecież w sztabach armii ukraińskiej doradcy amerykańscy, którzy monitorują na bieżąco, mają wiedzę o sytuacji, nastrojach i sytuacji w tym, powiedział, ukompletowania jednostek wojskowych. Także Amerykanie mają pełny przegląd tego, co się dzieje w Ukrainie politycznie, militarnie i nikt takiego przeglądu nie ma jak Amerykanie, ponieważ oni na pewno skierowali swoich analityków, specjalistów, którzy monitorują na bieżąco i analizują tę sytuację i dają tą wiedzę do Waszyngtonu. I bym powiedział tak, chyba nie mają jakichś bardzo pesymistycznych informacji dla Waszyngtonu, bo nie ma takich informacji w Waszyngtonie, bo jeżeli byłyby jakieś dramatyczne sytuacje właśnie w Ukrainie, to miały swój odzew w Waszyngtonie. Nie ma takich, czyli nie ma jakichś dramatów
które by skłaniały do tego, żeby rząd amerykański podjął jakieś interwencje w tej chwili. A czy pańskim zdaniem Donald Trump, mówiąc, znaczy nie mówiąc, tylko rozmawiając na temat dostępu do złóż rzadkich metali, które jak wiemy są duże na terenie Ukrainy, to było propozycją tak naprawdę prezydenta Zełenskiego, bo on o tym mówił już wiele miesięcy wcześniej, ale teraz Trump podjął tę narrację. Czy to oznacza, że pańskim zdaniem Trump będzie chciał, żeby Ukraińcy odbili część Donbasu, bo też tam chyba są te najcenniejsze złoża, czy to raczej mówi o wykorzystaniu tylko tych złóż, które są na terenie kontrolowanym przez Ukrainę? Nie bym tych tematów złóż nie demonizował. Amerykanie mają dostęp do podobnych złóż na całym świecie i w wielu innych państwach. Część obszaru, a może nawet ta większa część obszarów, gdzie te złoża są, już w tej chwili są pod panowaniem rosyjskim. Rosjanie mają tereny opanowane i mają świadomość tego, że te tereny mogą być kartą przetargową, której mogą używać Amerykanie. Na pewno Rosjanie tych terenów nie oddadzą. To po pierwsze. Po drugie, panie Igorze, wrócę do historii trochę, która też dotyczyła nas, kiedy szliśmy do Afganistanu, byłem dowódcą wojsk lądowych. Zastanawialiśmy się w czasie rekonesansów w Kabulu i w Afganistanie w ogóle, dlaczego tak bardzo Amerykanie chcą być w Afganistanie. I kiedyś jednym z wątków, który się pojawił, to mi Brytyjczycy przekazali, że w Afganistanie są duże złoża chromitu, unikalnego pierwiastka chromitu, o który Amerykanom chodzi. Mimo tego, że Amerykanie dysponowali, czy może panowali na terytorium Afganistanu, nigdy tematu chromitu nikt nie podnosił i nigdy nie widziałem, ale przynajmniej nie dowiedziałem się o tym, że gdziekolwiek, gdzie Amerykanie byli, wydobywali chromit. Także tutaj byłbym bardzo ostrożny i uważam, że to nie będzie atutem żadnej ze stron walka o te metale ziem rzadkich, czy metalach rzadkich, w ten sposób. No to jakie inne poważne argumenty mogą mieć strony wobec siebie? No bo w zasadzie nic się nie zmieniło, tak? Znaczy Rosja nie ponosi jakiejś porażki, nie są w odwrocie. Owszem, może w ostatnich dniach idzie trochę wolniej. Pan twierdzi, że to jest jakby przemyślane ze strony Rosji, że tu dojdzie do jakiegoś ataku, ale co mogłoby przekonać Putina do zatrzymania działań wojennych na warunkach, które są akceptowalne jednocześnie dla Kijowa? Znaczy, my nie posądzajmy Putina o dobrą wolę. No nie. On nigdy jej nie miał i nie będzie. Nie miejmy złudzeń. Dotyczy to i nas też, Polaków, naszego regionu, Europy. Putin swoje cele chce za wszelką cenę osiągnąć i będzie pewnie w negocjacjach nieugięty. On już w tej chwili dysponuje 20% terytorium Ukrainy. Czy to mu wystarczy? Pewnie tak, póki co. Będzie żądał wielkich ustępstw dla siebie, między innymi takich, żeby Ukraina nigdy nie była częścią NATO, niekoniecznie częścią Unii Europejskiej. Będzie dążył do tego, żeby Ukraina z tej wojny wyszła jak najsłabsza politycznie, a w konsekwencji militarnie i ekonomicznie. Będzie grał na to, żeby Ukraina wyszła z tej wojny bardzo osłabiona. I teraz rzeczą naszą jest, Zachodu głównie, jest, żeby do tego nie dopuścić. Nie wierzę Zachód do końca po tym, co się dzieje w Słowacji i na Węgrzech. Nie ma u nas jednego głosu, nie jesteśmy monolitem, który mógłby mówić jednym głosem i stawiać warunki Putinowi. Dlatego on tak bardzo gra na Słowację i na Węgry. Moim zdaniem walką być powinno to, żeby Ukraina mogła na nas liczyć. Czy politycznie liczyć może? Powinna. I wierzę w to, że Unia i NATO będą wspierały politycznie Ukrainę. Czy będzie mogła liczyć na gwarancję bezpieczeństwa? A no właśnie. Czym? Panie redaktorze,
Mnie się nie oszukujmy, w Europie nie ma potencjału militarnego takiego, który mógłby dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa, że w przypadku, gdyby do czegokolwiek doszło, to byśmy stanęli w obronie Ukrainy. Nie mamy potencjału i nie mamy na to legitymacji. A ja jako NATO też, a nie mówiąc o Unii Europejskiej. Więc skłaniam się ku temu, aby jak najszybciej Unia Europejska podjęła działania takie, które by przekonały na przykład Hindusów do tego, żeby chcieli być stroną, która by była tą, która by wysłała wojska swoje do strefy tej rozjemczej, strefy buforowej, bo tych wojsk nie zaatakują ani jedni, ani drudzy. To są wojska, które są neutralne dla Rosjan i dla Ukraińców. I trzeba szukać takiego rozwiązania, które by na to pozwoliły. Nie chciałbym, żeby z kolei to były państwa BRICS-u, bo to byliby sojusznicy Putina. Do tego też dopuścić nie można. Dlatego też szukać takiego trzeba rozwiązania, które pozwoli znaleźć rozwiązanie kompromisowe, akceptowalne dla obu stron. Pytanie cały czas jest na to, kto da gwarancję bezpieczeństwa. No właśnie, kto? Jeżeli ktokolwiek chciałby dać gwarancję bezpieczeństwa, to musi mieć potencjał militarny, żeby tę gwarancję dać. NATO nie ma tego potencjału. Więc twierdzę, że NATO nikt nie szafuje politycznie gwarancjami, których nie jest w stanie spełnić. No ale bez gwarancji bezpieczeństwa nie będzie zakończenia wojny. Jakieś decyzje trzeba podjąć. Jeżeli prezydent Trump powiedział, no dla niego jest to jeden z głównych politycznych celów, tak, w polityce zewnętrznej, doprowadzenie do tego pokoju. Niedoprowadzenie do niego będzie jego kompromitacją. Kompromitacją będzie jeszcze większą, jeśli doprowadzi do pokoju niestabilnego, tak. No to nie jest człowiek, który lubi przegrywać. Chce to zrobić skutecznie, co do tego pewnie nikt nie ma wątpliwości. Pytanie, czy są do tego narzędzia, no bo żeby ten pokój był skuteczny, to na dzisiejszej linii frontu musiałyby stanąć wojska francuskie, nie wiem, czy niemieckie, polskie i amerykańskie. Wtedy Putin nie odważy się ich zaatakować, wtedy to będzie jakąś gwarancją dla Stanów Zjednoczonych. Jak pan sobie wyobraża tę układankę, co jest możliwe? Znaczy, moim zdaniem wysłanie wojsk NATO do Ukrainy będzie zarzewiem wojny światowej. Na to się Putin nie zgodzi. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby się Putin na to zgodził. Chyba byśmy musieli mu przelać ocean pieniędzy, które by pozwoliłyby postawić gospodarkę rosyjską na nogi. Może by się na to warunkowo i tymczasowo zgodził. Być może dałoby się przekupić. To jest możliwe, ale to by nas kosztowało bardzo wiele. Ale jakie jest inne rozwiązanie? Strefa rozdzielenia wojsk, czyli wstrzymanie działań. Strefa rozdzielenia wojsk, strefa buforowa, prowadzenie do strefy buforowej wojsk dla obu stron neutralnych. Wspomniałem tu o armii hinduskiej, która jest sprawdzona w takich operacjach. Jeszcze inne państwa być może, które są spoza NATO, spoza Unii, mogłyby się do tego dołączyć, dając gwarancję tego, że te strony nie będą walczyły, nie będą ze sobą w styczności. I mi się wydaje, że Putin by się na to zgodził, bo on też potrzebuje oddechu. No ale ja z kolei uważam, że bez obecności wojsk europejskich, z państw europejskich, tak, nie ma wojsk europejskich, są wojska francuskie, niemieckie, polskie i tak dalej, że bez obecności wojsk europejskich to z kolei Ukraina tego nie zaakceptuje. Nic nie słychać o tym, żeby ktoś rozmawiał z Indiami. Na pewno podejrzewam, że już są albo będą naciski na to, żeby polskie wojska w tym uczestniczyły ze strony Stanów Zjednoczonych. Sekretarz obrony będzie w najbliższych dniach w Warszawie i zapewne o tym będzie naciskał. Czy to nie jest tak, że myśmy powinni teraz postawić Amerykanom bardzo twarde warunki i powiedzieć, no pewnie bez jakiejś obecności Polski gdzieś, moim zdaniem, to się nie uda, natomiast powinniśmy za to zażądać
no, dużo większej obecności amerykańskiej w Polsce, być może włączenia do programu Nuclear Sharing i no, postawienie tutaj bardzo twardych warunków. Ciekaw jestem pańskiej opinii na ten temat. Znaczy, wie pan co, ja jestem zwolennikiem tego, żeby wojsk NATO w Ukrainie nie było. Twierdzę, że Putin się nie zgodzi na obecność wojsk NATO. On takich warunków nie przyjmie. Powiedziałem, że chyba, że mu damy ocean pieniędzy i wszystkiego tego, czego on będzie żądał, żeby nas, że tak powiem, wyssać z nas, co się tylko da. To może być tylko jedyna sytuacja, gdzie by się zgodził. Natomiast twierdzę, że trzeba szukać takich rozwiązania, które będzie kompromisowe i akceptowalne dla obu stron, które nie urażą Putina i jego dumy, jak i również spełni oczekiwania Ukrainy. I tylko tutaj mogą być moim zdaniem wojska, które są wojskami dla obu stron neutralnymi, bo powtarzam, obecność wojsk NATO będzie w Ukrainie będzie zarzewiem i pretekstem do wojny. Ale To też... że Amerykanie powiedzieli, że swoich wojsk do Ukrainy nie wyślą. No to my się tam nie pchajmy, gdzie nas nie chcą. No nie, pytanie jest, dzisiaj mówią, że nie wyślą, tak, ale być może wyślą część swoich instalacji, tu pewnie też bez jakiejś obecności amerykańskiej w Ukrainie, to też trudno sobie wyobrazić. Pan sobie wyobraża, że Chińczycy sprawę Amerykanom odpuszczą? To może daleko się posunę w tym, co powiem, ale może by się nagle pojawiła na granicy ukraińsko-rosyjskiej armia chińska. No, ale to już nie byłoby... No to już gdyby Chińczycy mieli pilnować tego pokoju, no to byłoby fatalne nie rozwiązanie pokoju. ogromnym zagrożeniem. Mhm. To dlaczego NATO miałaby pilnować pokoju? No, dlatego, że mówię o warunkach jakby z naszej strony, tak? Być może jakiś udział innych wojsk, tak jak pan mówi, być może hinduskich. A jaka jest ta hinduska armia? I pan powiedział, że one już mają takie doświadczenia? Tak, myśmy byli z nimi w Libanie. To jest wojsko doskonale przygotowane. To chyba były najsilniejsze kontyngenty na świecie, to były hinduskie. To były zawsze wojska bardzo neutralne i ja powiem tak, że z moich kontaktów z Hindusami twierdzę, że Hindusi są akceptowalni dla wszystkich tych, gdzie byli w rejonach operacji. To było wojsko dobrze przygotowane, dobrze wyszkolone, dobrze wyposażone i ich dowódcy byli tymi, którzy potrafili mediacjami zażegnać wiele konfliktów. Także mi się wydaje, że to byliby dobrzy przedstawiciele tych spraw pokoju między Rosją a Ukrainą. Skłania mi się właśnie, oczywiście w tej strefie musiałoby być kilkaset tysięcy wojska, więc czy Hindusi by sami to dźwignęli? Pewnie nie, ale by szukać trzeba by jeszcze innych sojuszników, którzy mogliby tam wojska skierować, ale musieliby być to poza NATO, spoza Unii i spoza BRICS-u. No to już niewiele zostaje na świecie takich państw, które mają wojska i które jakby mogłyby dać jakąkolwiek gwarancję. Wie pan, to jest kwestia polityczna oczywiście też, ale kwestia pieniędzy, ponieważ świat tym państwom, które desygnują wojska do takich misji, dużo im płaci, tym państwom. ONZ na przykład. Bo ONZ utrzymywał te misje i ONZ dużo płacił tym państwom, które wysyłały te misje. Jest to tylko kwestia pieniędzy, moim zdaniem. No dobrze, a jeśli chodzi o terytoria, no bo prezydent Zełenski tutaj pokazuje jeden z tekstów, który o tym mówi, mówi wprost o tym, że zaproponujemy wymianę terytoriów, tak? Oddanie Kurska za coś innego. Pan mówi, że to nie jest poważna propozycja, Putin jej nie zastosuje, no ale też no to Ukraińcy powiedzą, że Putin się na to nie zgodzi, no ale to Ukraińcy nie wyjdą z Kurska i pewnie dlatego w tej chwili tam atakują, no żeby te terytorium, żeby ten obszar powiększyć, chociaż on nie jest też, nie przesadzajmy, jakiś bardzo duży, tak, to ciągle jest bardzo niewielki kawałek ziemi. No ale żeby Ukraińcy się stamtąd wycofali, no musi być jakaś cena tego. Czy pańskim zdaniem ta taktyka Zełenskiego jest nierozsądna? Znaczy, ja nie twierdzę, że jest nierozsądna. On szuka wielu rozwiązań, które pozwolą mu grać w tej grze. On musi grać. I jest to jeden z elementów tej gry.
Jednak twierdzę, że Putin tego warunku na pewno nie przyjmie. Będzie szukał innego rozwiązania siłowego na pewno, aby Ukraińców stamtąd wyrzucić. Mhm. Mówimy o Kursku. Tak. A pan bo trochę jeszcze chciałem pogłębić jeden wątek, który pan sam wspomniał na początku, że o tych uderzeniach na tyły rosyjskie, tak? Kiedy Trump jakby powiedział atakujcie, no, gdzie chcecie. Jak rozumiem, oni mogą, chociaż nie wiem, czy to była jakaś oficjalna decyzja, no ale widać, że Ukraińcy atakują. Na ile mają potencjał do tego, żeby skutecznie osłabiać, zastraszać Rosjan, żeby te ataki miały rzeczywiście znaczenie i były też argumentem przed rozpoczęciem czy w trakcie rozmów. Jak bardzo mogą Ukraińcy atakować tyły Rosjan? To są uderzenia o charakterze nękającym. One nie mają jakiegoś rozmiaru ogromnego, jakiegoś dużego, masowych uderzeń. Natomiast moim zdaniem jest to wystarczająco, żeby mocno Rosjan wystraszyć możliwościami armii ukraińskiej. Ukraińcy uderzają w instalacje różnego typu rafinerie, instalacje logistyczne, systemy dowodzenia. Rosjanie mają z tym poważny problem, Rosjanie sobie nie radzą, ponieważ Rosjanie nie mają tak gęstej obrony powietrznej, jak mają Ukraińcy. Ukraińcy mają dużo lepsze wyniki w zestrzeliwaniu dronów i rakiet rosyjskich niż Rosjanie mają przy zwalczaniu systemów uderzeniowych armii ukraińskiej. I dzięki temu, że Rosjanie mają tak gęstego systemu obrony powietrznej, Ukraińcy osiągają swoje cele w dużej mierze i niszczą te instalacje, mocno paraliżując funkcjonowanie logistyki armii rosyjskiej, zadając im straty, niszcząc im te instalacje, które dostarczają między innymi ropę, którą sprzedają Hindusom na przykład, czy Chińczykom, skąd mają pieniądze. W związku z tym to są uderzenia nękające, które mocno, że tak powiem, wkurzają Rosjan. A ten atak, o którym pan mówi, który może nastąpić w najbliższym czasie, jak duży jest potencjał rosyjski do tego ataku? Jak duże siły oni tam gromadzą? Znaczy, według mojej oceny Rosjanie teraz odtworzyli od 3 do 5 dywizji. Z tego 2 są to nowo formowane dywizje, prawdopodobnie jedna dla 18, druga dla 6 armii i 3 dywizje, które były wcześniej w walce, które zostały wyprowadzone z walki, odtworzone, tak jakby reaktywowane od nowa. Także to jest potencjał między 3 a 5 dywizji. To jest dużo. To jest dużo i być może ten potencjał Rosjanom na 2-3 kierunkach przeprowadzić te uderzenia, o których mówiłem wcześniej. A jaką rolę odegrały pańskim zdaniem te wojska koreańskie? Czego myśmy się z tego dowiedzieli w ogóle o współczesnej wojnie? Czy one miały jakieś znaczenie, czy miało to wyłącznie znaczenie propagandowe? Znaczy, moim zdaniem miało raczej znaczenie propagandowe, bo żadnych sukcesów w obozie kurskim nie mieli Koreańczycy. Ponieśli duże straty. Rosjanie ich wycofali, ale to wynikało z tego, że ci żołnierze byli przygotowani do takiej wojny. Oni nie mieli sprzętu wojskowego takiego, który mogliby zeskoczyć Ukraińców. Nie dysponowali masowymi systemami rażenia, więc to było wojsko, które było, bym powiedział, mięsem armatnim głównie. I chyba te straty spowodowały to, że Koreańczyków z frontu wycofano, bo rzeczywiście tych żołnierzy na froncie w tej chwili już nie ma, tak jak to zapowiadali Rosjanie. Ale to wydaje mi się, że te straty spowodowały to i chyba niezadowolenie wśród tego wojska, że to wojsko wysłano na rzeź generalnie. Tak mi się wydaje. To jest moja ocena sytuacji. Czy pańskim zdaniem, czy pan widząc to wszystko, co się dzieje, analizując to wszystko, co się dzieje, wierzy w to, że może dojść do pokoju w ciągu najbliższych 3 miesięcy? Czy to jest realne? No bo wszystko, o czym mówimy w tej chwili, to są takie marzenia. Pan mówi tak, wojska europejskie niekoniecznie chcą być na granicy, tak? Amerykanie mówią, my nie chcemy być na granicy. No ktoś musi to zapewnić. No pan mówi, no może Hindusi. No dobrze, może tak, tylko że chyba nikt nie słyszy, żeby ktoś z nimi o tym rozmawiał. No to od
myśli rozwoju. Tu obie strony się szykują, tak? Ukraińcy atakują w Kursku, Rosjanie się szykują, jak pan mówi, do dużego ataku. To ten pokój to tylko w gazetach, czy tam na stronach internetowych widać i w słowach polityków, a tak mnie trudno sobie to realnie wyobrazić, ale może moja wyobraźnia jest zbyt mała. Podejrzewam, panie Igorze, że moja też. Trudno przewidzieć to, co się wydarzy, panie Igorze, więc nie posadzajmy się we brak wyobraźni. Po prostu to pole walki jest nieprzewidywalne. Nie wierzę w pokój między Rosją a Ukrainą na wieki. Stają sobie te państwa, staną się sobie wrogie na wieki. Zawieszenie broni jest jedynym rozwiązaniem, które mogłoby wstrzymać działania broni i tą rzeź na froncie. Teraz pytanie jest takie, czy Trump jest w stanie przekonać Putina do tego, żeby zgodził się na zawieszenie broni, bo dla mnie nie jest to w tej chwili kwestią, kiedy nastąpią rozmowy, kiedy przystąpią obie strony do rozmów. Dla mnie kwestią jest najpierw zawieszenie broni, a potem rozmowy. Nieodwrotnie. Bo uważam, że warunkiem do rozpoczęcia rozmów powinno być obustronne zawieszenie broni. Jeżeli tego nie będzie, ta wojna będzie trwała i końca miała nie będzie. I będziemy dalej mieli ten problem za wschodnią granicą. No tak, chciałem zadać pytanie, czy pan wie, że to już dojdzie do zawieszenia broni, ale tutaj to już rzeczywiście będziemy mówić o naszych marzeniach i wyobraźni. Rozumiem, podsumowując, sytuacja wygląda tak, że Ukraińcy atakują punktowo, Rosjanie atakują w wielu miejscach, nie ma to strategicznego znaczenia. Rosjanie gromadzą zapasy i mogą w najbliższym czasie zaatakować. Pan się spodziewa, że to może być w okolicach, że to może być atak na Charków. Na Charków i na południu w kierunku Zaporoże, Dnipro, tam uważam, że uderzą. Być może będą chcieli dojść do Dniepru, choć moim zdaniem ten potencjał, te 3-5 dywizji to jest za mało, żeby udało im się przełamać tak dobrze przygotowane pozycje obronne, które przygotowują intensywnie Ukraińcy. Panie generale, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. Do następnego razu. Do widzenia. Ja dziękuję Państwu. Czekam na Wasze komentarze. Czy Państwa zdaniem ten pokój jest realny? Czy może dojść do zawieszenia broni? Napiszcie w komentarzach, subskrybujcie Układ Otwarty. Tu w prawym dolnym rogu jest guziczek, który jeśli wciśniecie, to będziecie otrzymywać regularnie informacje o wszystkich moich programach, a też Układ Otwarty będzie lepiej pozycjonowany na YouTubie. No i jeśli uważacie, że warto, to wspierajcie na patronite.pl, do czego serdecznie namawiam. Pozdrawiam, do następnego razu.